Cześć, witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między światami życia na Filipinach. Jesteśmy z portem w sypialni, czyli portem w niedokończonej sypialni. No i tak jak wspominałem, pora brać się za kończenie prac. Trzeba zapłytować tą ścianę. Ona jeszcze nie jest całkowicie gotowa. Tu jest jeszcze część do prześlifowania i polakierowania. Tu jest oczywiście ten kawałek, który brakuje od dłuższego czasu, jest docięty na ziemi, tylko nie jest zamontowany. Przez tą przerwę, jak byli znajomi, zaszły pewne zmiany, jeżeli chodzi o rzeczy dostępne do remontu. Mamy wkręty budowlane w końcu, wkręty konstrukcyjne, nowe ostrze do piły oscylacyjnej, także powinno być po prostu szybciej i łatwiej, bo po prostu przyjechało kilka różnych narzędzi i dodatków do narzędzi. Dziękuję jak zwykle za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. No pora wracać do pracy, ale ile uda się dzisiaj zrobić, to zobaczymy. Bo tak jak też wiecie, prawdopodobnie dzisiaj, my jeszcze o tym nie wiemy kiedy, no ale wierzymy, że dzisiaj po lunchu będziemy jechać albo mieli jakieś informacje odnośnie samochodu. Jeżeli samochód byłby sprawny, no to go się odbieramy i nie ma problemu, ale jeżeli byłaby jakaś dodatkowa rzecz, którą trzeba będzie, nie wiem, zrobić, no to może wiązać się to z tym, że będziemy musieli znowu jechać na przykład do Sikihor, do sklepu z częściami samochodowymi, bo tutaj różnie z częściami jest w Azji. Zobaczymy, co ten dzień przyniesie. I jeszcze dodatkowo oczywiście na zewnątrz mam cały czas do uprzątnięcia działkę. Belki mam do przeniesienia. Co ciekawe, mama teściowa sugerowała, żeby wrzucić te belki, żeby przekąpać je w słonym morzu, że jeżeli byłyby tam jakieś robaczki, to że słoną wodą by się je wybiło i potem je suszyć, ale wujo Aldrin mówi, że nie trzeba tego robić, żeby je postawić na sztorc w słońcu z drugiej strony i wtedy dużo szybciej po prostu przeschną. No nic, biorę się do pracy, trzeba gdzieś zacząć i dzisiaj albo jutro już cały pokój będzie tutaj opłytowany na ścianach. Płyty na górze nie są przymocowane, one są tylko tak, jak ktoś ogląda moje vlogi, to wie, że to było robione tymczasowo, jak przyjechali goście z Norwegii, bo była taka nagła potrzeba, że musieliśmy użyć obu sypialni, musieli spać jedną noc u nas w domu. Także na podłogę na drugim piętrze jeszcze nie mam materiału. No ale potrzebne jest do tego auto, żeby jechać, ten materiał przywieźć. Dobra, biorę się za pracę, zaczynamy dzień dobry. Dołożyłem w końcu te elementy, polakierowałem je teraz, to schnie. Ernestin robi jedzenie. Podukładałem elementy, żeby było zacupać płytę na górze, bo tutaj płyta dojedzie do krokwi, żeby górą ewentualnie wpadało jeszcze powietrze do pokoju. No i dzisiaj mam zamiar zapłytować tą ścianę, ten kawałek, także wszystkie ściany będą gotowe. Ściągnąłem drzwi, jak widzicie. Drzwi będę obcinał z tą krawędzią, żeby wchodził idealnie w otwór, bo tam też będzie płyta nad drzwiami. W międzyczasie, wiadomo, trociny sprzątam i 3 pięki się wypalają trocinami. Bo dzisiaj jest bardzo słonecznie, trociny już przez chłód wczoraj palą się elegancko. W międzyczasie jeszcze żona spytała, czy może w czymś pomóc. Mówię, że to nie jest lekka praca, no ale że jeżeli tylko chce, to pojedynczo może poprzynosić wszystkie belki, które są pocięte, poustawiać je na sztorce, jak zaradził wujo, z odstępami, żeby dobrze powietrze je muskało. Więc sobie materiał schnie.
Nie mamy jeszcze żadnych informacji odnośnie samochodu, ale wiem, bo byłem u wuja w sklepie. Nie było wuja, nie było cioci. Pojechali do Lazji coś załatwiać, więc może wujo podjedzie już do mechanika i może przyjedzie z informacją, czy samochód jedzie do odbioru, czy jeszcze ewentualnie coś tam nie gra. Nowa piła na kablu. Idealnie się spisuje, jeżeli chodzi o machoń. Idzie jak zły, jak dzik w żołędzie. Także jest kolejne ułatwienie. O, kurczak sobie siedzi. Żona chce wykupić jednego kurczaka. Tego, co tutaj do nas przychodzi, tego, co był pisklakiem, jak zaczął przychodzi, co go dokarmiamy. Ten, który jest najbardziej brawurowy, wchodzi sobie do domu, mówi, że musi porozmawiać z ludźmi, kto jest właścicielem tej kury, zapłacić im te 300 peso, to tyle, ile kosztuje kurczak z grilla, bo pewnie za tyle by go sprzedali. No i jeżeli nie będą mieli palącej potrzeby, żeby tą kurę skonsumować, to żona będzie chciała dać jej komfort życia. Niech ona sobie żyje tam, gdzie żyje, ale po prostu, żeby jej nie uśmiercali, bo żona się emocjonalnie do kurczaka przywiązała. To jest jedyny kurczak, który wchodzi nam normalnie do domu i jakby przedrzeźnia się z psami. Ganiają się w trójkę, ale to zobaczymy, czy to się uda. Ajaja. Dobrze wrócić do pracy, dobrze, że coś się dzieje, dobrze, że znowu widać delikatny progres. Zjemy i będę brał się za płyty na ścianę. Ale cały czas czekamy co z samochodem. Przyjechał na skuterze dzisiaj rachunek za prąd. Co można wyczytać z tego kwitka? Jak to jest na Filipinach? No przyjeżdża taki normalny rachunek. Kiedy był szczytywany licznik? Reading date 3 marca. Ile było w ostatnim miesiącu? Ile jest teraz? Ile kilowatogodzin użytych? 87. Generating charts. Power Act Reduction System Loss Charge. Jest dużo różnych wartości, ale to one tutaj po 0, 0,3 peso, Government Revenues, 116 peso Total Value Added Tax, 116 peso podatku, jeżeli dobrze rozumiem. No trochę ponad 1000 peso. I tak jak już chyba wspominałem w którymś filmie, wydaje mi się, że już o tym rozmawialiśmy, ale mogę powiedzieć o tym jeszcze raz. Mieliśmy tutaj gościa od paneli solarnych, co montują panele solarne. Rozmawialiśmy z nim, jakby to wygląda, jakbyśmy chcieli być niezależni i założyć sobie panele solarne. No to cena, jaką dał, to po prostu zmiotła mnie z planszy. 250 000 peso za panele solarne, żeby być niezależnym. No to sami musicie sobie to policzyć, że ten 1000 peso, który my płacimy, w okolicach 1000 peso, pierwszy miesiąc był 900 ostatnio, teraz 1000 z hakiem. No to jest to równowartość 250 miesięcy, gdzie jeszcze serwis, jeszcze jakieś baterie w międzyczasie trzeba było zmieniać albo coś. Także panele solarne w takiej postaci są całkowicie nieopłacalnym interesem dla nas. Dużo lepiej jest kupić za 20 czy 30 tysięcy generator dieslowski, tak jak cały Lazy Beach Club stoi na generatorze w razie przerwy w dostawie prądu, mają wielki generator, odpalają, tak jak wiele restauracji, gdzieś tam jeździmy, jak byliśmy za Zbiornem, też wielkie generatory stoją przy tych dużych ośrodkach. Więc z paneli solarnych będziemy raczej rezygnować, bo mija się to z celem. Chyba że w międzyczasie będę miał więcej wolnego czasu, żeby przestudiować ten temat samemu, zobaczyć, ile by taka instalacja kosztowała, jak ja bym to samemu zrobił, bo w sklepie da się kupić takie wielkie panele. Wydaje mi się, że to jest wymiar normalny, 1,20 m na 2,40 m, 1,50 m. Taki panel kosztował z 6000 peso, czy tam 6,5 tysiąca peso w City Hardware do Dumaguete. I ewentualnie próbować temat ugryźć samemu i zobaczyć, jakie wtedy byłyby koszta. No ale wychodzi dużo korzystniej, bo nie ma tutaj dużych problemów z prądem, z przerwami w dostawie. Więc dużo lepiej wychodzi to, kalkulując, żeby kupić sobie ten generator i w razie potrzeby po prostu odpalać dieselka
i z tego mieć na te kilka godzin, jak prądu nie ma ewentualnie, ale się zdarza naprawdę sporadycznie, nie wiem. Mamy tyle szczęścia, że raz na 2 tygodnie może nie będzie i to też na kilka godzin z reguły, tak najdłużej chyba 4 godziny nie było prądu jakoś wieczorem, co miałem właśnie problem, żeby wstawić film kilka dni temu. No ale zrozumiałem czemu panele solarne nie są tutaj tak popularne, mimo tego, że tu jest dużo słońca. I jak był jeszcze Jan z Chicago, gdzie Jan jest bardziej obeznany z elektryką i z zagadnieniami z tej branży, to rozmawialiśmy o tym, że ja tego nie rozumiałem, czemu na Filipinach nie idą w tym kierunku, czemu rząd, nie wiem, zarząd wyspy Siquijor nie zrobi wielkiej farmy solarnej. No ale to chodzi o przemysł, chodzi o zużycie tego prądu, bo wiecie, no panele solarne wyprodukują tą energię, tylko ją trzeba gdzieś przechować, a najdroższym elementem z tego, co tłumaczył Jan, są akumulatory, baterie, banki, żeby tą energię zmagazynować. W trakcie dnia, przez to, że nie ma tutaj ogromnego przemysłu, nie ma dużego zapotrzebowania na prąd. Zapotrzebowanie pojawia się dopiero wieczorem, w godzinach nocnych. I po prostu też mijałoby się to z celem na chwilę obecną, tak długo jak nie będzie jakiegoś większego przemysłu, który będzie ten prąd konsumował w trakcie dnia. Przynajmniej tak to zrozumiałem z tego, co tłumaczył Jan. Nie wiem, pewnie kiedyś będzie technologia, tak jak już widziałem na YouTubie, że gdzieś wykorzystują energię z fali morskich, są jakieś boje, które mają pływać i ruch fal automatycznie wprawia je w ruch, ten mechanizm jest w środku i z tego generują prąd. Bo wiadomo, farmy wiatrowe się nie opłacają, to jedna wielka ściema, którą Unia Europejska popychała. I sama ilość materiału, który jest potrzebny do postawienia takiego wiatraku i potem do zutylizowania go, gdzie nie ma za bardzo co z tym robić, z tymi wielkimi śmigłami, że to wcale nie jest ekologiczne, to była po prostu jedna wielka ściema, która została przepchnięta przez bogate rodziny, które miały w tym interes, jak to zwykle w Unii Europejskiej. No ale kiedyś jakoś to rozwiążą pewnie. Bo gdzie Siquijor jest podpięty? Na Siquijorze chyba nie ma żadnej elektrowni. Gdzieś ten prąd idzie albo z Mindanao, albo z Negros. Muszę to sprawdzić w internecie, bo nawet nie wiem. Albo jakaś ekologiczna, duża spalarnia śmieci na Siquijorze, tak jak na przykład chyba w Danii, w Kopenhadze. Tak mi się wydaje, że w Danii i że w Kopenhadze to jest ta wielka elektrownia, spalarnia śmieci, która automatycznie stała się też stokiem narciarskim i najwyższą sztuczną ścianką wspinaczkową. Jeżeli się nie mylę, jeżeli nie mylę faktów, to jest najwyższą ścianką wspinaczkową i ona powstała gdzieś tam w samym centrum miasta, w samym sercu. Zbudowali naprawdę fajny obiekt, gdzie mówię, jest to tak stworzone, że jest tam stok narciarski całoroczny z igelitem i ze śniegiem w zimę. Może takie coś by tutaj działo radę. Automatycznie wyspa byłaby oczyszczona ze śmieci i byłaby to jakaś dodatkowa atrakcja. No ale na to trzeba mieć wizję i ogromną ilość pieniędzy. A czy Filipiny mają te pieniądze na ten moment? Domyślam się, że gdyby nie ogromna korupcja, to całkowicie inaczej by to wyglądało, bo wczoraj, jak wujo był, to rozmawiałem między innymi o wyborach tutaj do Barangaju, żeby zostać kapitanem. No to mówię, że na Filipinach to całkowicie normalne, że ten, kto został kapitanem Barangaju, przyjeżdża i każdej osobie daje 3000 peso za głos. Kupują głosy. Jak gadałem z wujem, no to tutaj mówi, że w naszym Barangaju jest około 400 czy tam 500 osób, które mogą głosować na kapitana. To zacząłem sobie liczyć, ile by kosztowało przekupienie ponad połowy z nich, gdzie duża część to jest rodzina albo krewni tutaj. I to wcale nie jest taki drogi interes, żeby sobie przepchnąć kogoś, żeby został kapitanem Barangaju i wtedy on tutaj rządzi, on tutaj ustala reguły prawa i tak dalej. I masz hulaj dusza, piekła nie ma. Kiedyś jakoś będą musieli sobie z tą korupcją poradzić, bo przyjdzie taki dzień, kiedy po prostu ktoś ich do tego zmusi. Czy Stany, czy Chiny, nie wiem kto, ale ktoś ich kiedyś tego zmusi, jeżeli sami się z tym nie ogarną. Dobrze, będziemy jeść, a po jedzeniu wracamy, mam nadzieję, że do pracy. Ewentualnie będą informacje odnośnie samochodu.
Jedziemy do wujka i z wujkiem pojedziemy zobaczyć, co z samochodem. Wujek też w roli oczywiście lokalnego negocjatora ceny ewentualnie, bo śmieszna sytuacja, ale wydaje mi się, że to nie jest zbieg okoliczności, tylko po prostu pocztą pantoflową szeptaną metodą, ale pierwszy raz jak mieliśmy problem tutaj z multicabem, to był mały problem. Przepaliły się, jakaś wiązka się przepaliła i nie było świateł w efekcie tego. I wujo pojechał, zrobili to za 200 peso wtedy. I wtedy jeszcze nie wiedzieli, że ja jestem właścicielem tego samochodu z żoną. Ale jak pojechaliśmy ostatnio, co widzieliście na filmie, tym multicabem wujka, pojechaliśmy oba multicabami, zostawiliśmy mojego, nie było nikogo na miejscu. No i jak wracaliśmy z oglądania ziemi tej na Kondura, no to zostałem w samochodzie, żeby wujek tam gadał, tak jakby był to jego samochód albo kogoś z rodziny. Ale zaraz chłopaki z warsztatu mówią, ale przecież ten czarny multicab to ten biały nim jeździ, nie? No i wiedzą, poznają już tego multicaba. No to wyszedłem i zacząłem z nimi rozmawiać. Jedziemy zobaczyć, jakie są wieści odnośnie samochodu. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że nic więcej się nie uszkodziło w związku z przegrzaniem. No ale jeżeli się uszkodziło, to że da się to po prostu naprawić. Zobaczymy, co się dzieje. Ale to już za chwilę. Jeszcze nie wiem, co jest, ale samochód jest rozebrany. Ściągnięta jest kolumna. Cały tunel pomiędzy fotelami. Ściągnięty jest pojemnik płynu wyrównawczego do chłodnicy. To wygląda jak nowy element całkowicie. No ale zobaczymy, co powiedzą za chwilę. No ale widać, że dzisiaj raczej jeszcze nim nigdzie nie pojadę, bo jest w rozsypce do poskładania. No jeszcze coś, ekologia, wiadomo, nie? Butelki po oleju, zobaczcie na tą ziemię. Jakby tu zapruszyć ogień, to by się ziemia paliła dosłownie. Jakiś filtr stary oleju pewnie. Z samochodem będą większe przeboje niż myślałem, ale w sumie mówię, nie jestem mechanikiem, więc nie wiem, co może być. Może być tak, jak sugerował tutaj Tomek Przybyliński, że uszczelka pod głowicą. Samochodu dzisiaj nie udało się odebrać. Zobaczyłem, jak to wszystko teraz wygląda. Sami widzieliście, że wszystko jest rozebrane. A będzie rozbierane dalej. Będą próbowali dojść do problemu. Sam już w internecie też trochę poczytałem teraz, jak wróciłem, co to może być. No zobaczymy, ale koszta naprawy będą po prostu rosły. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie jest to aż tak bardzo poważne. No ale to czas pokaże. Nie znam się na tym, ale to czas pokaże. Raz w życiu zdarzyło mi się zatrzeć silnik, gdzie no w ogóle wszystko było starte, mogiła, nic nie kręciło, jak byłem świeżym kierowcą. Tutaj silnik okazuje chęć życia, kręci i tak dalej, ale coś tam nie gra. No i będą dochodzili do tego, co nie gra. Jutro o 9 rano jedziemy tam znowu i zobaczymy, co będzie wiadomo. Teraz pojechaliśmy, powiedzieli, co muszą otworzyć, co muszą sprawdzić. Dostali zielone światło. No i wszystko będzie, nie wszystko, ale więcej będzie wiadomo jutro. A tymczasem wracam do swojej pracy. I na dzisiaj wystarczy. O, echo. Ściana dokończona. Ściana dokończona.
spróbuję, powiedzmy, że odrestaurować te drzwi, które tutaj były. Od środka płyta malowana będzie, a od zewnątrz bambus tak jak było. Zobaczymy, czy się uda. No ale remont to tylko remont w chwili obecnej. Najważniejsze będzie to, co będzie się działo odnośnie samochodu, jakie będą informacje odnośnie samochodu. Dzisiaj był duży przypływ, woda wychodziła za palmę do tych pali. Bardzo przejrzysta i klarowna woda. Cały ten miał się wybierze i przeniesie się tam pod dom. Ale wujo sugerował, żeby robić to wieczorem, w nocy, żeby nikt nie miał z tym problemu. Bo generalnie tak jak ludzie sobie używają tego kamienia do budowy domów, płotów, tego co leży na plaży, no to podobno tam niby robią jakieś komentarze, problemy, znaczy problemów nie robią, nikt nie dostał żadnego mandatu ani kary, no ale już tak nieprzychylnie na to patrzą. Tam sobie siedzą jakieś kobiety, czekają pewnie na swoich mężów albo synów, albo nie wiem na kogo, co poszli gdzieś na ryby. W oddali, nie wiem czy widzicie, tam leży sobie Elvis, wygrzewa się na piasku. Ernest im przygotowuje obiad, kolację. Wydaje mi się, że na dzisiaj koniec. Jutro do rana też nie popracuję, bo rano pojedziemy do mechanika. Ale płetwy wyblakły od słońca, leżą sobie tutaj płetwy i były czerwone, takie krwisto czerwone, a teraz już wchodzą w taki delikatny róż. Ale sami widzicie, ile rzeczy tutaj na zewnątrz jeszcze leży. Wszystkie nasze ciuchy, tutaj sprzęt do nurkowania, znaczy maski, płetwy i nic nam nigdy nie zginęło. Nigdy. Ludzie tutaj się chodzą, kręcą właśnie na ryby, coś i nigdy nie było problemu. O, właśnie mówię i właśnie sobie idzie jakiś pan obok. Przechodzi. Tu odpoczywa tygrys. Po jedzeniu. No, tutaj odpoczywa Rosie. Co tam, łobuziaro? Już byś się głaskać chciała. A tam odpoczywa Tulfi. Już dzisiaj nie będę dubał przy remoncie. Ewentualnie jeszcze pograbię trochę tych trocin. Tam się jeszcze pali. Jeszcze się tli. To się nadsypie tymi trocinami. I niech się pali dalej. Pora zakończać ten vlog. Także dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Jutro dowiemy się co dalej z samochodem. Czy uda się go odebrać, czy nie? Domyślam się, że nie. Że jeszcze chwilę to zajmie, że będzie to coś poważniejszego. No ale zobaczymy. Na ten moment pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach i do jutra.